Siemka, ja jestem Adacho, w niektórych kręgach znany jako Marian Musztarda i witam was Nie jestem w stanie zachować pokerowej twarzy, kiedy mówię coś tak głupiego. Witam was w kolejnym i ostatnim w tym roku odcinku komentarzy, od których łysieję. Tak się składa, że jest dziś, planowo wrzucam to 30, więc dzień przed Sylwestrem. Mogę mimo wszystko życzyć wam już Sylwestra, bo ja, Marian Musztarda, przekazując wam informacje od Adacha w jego imieniu, który obecnie się przygotowuje do wyjazdu, więc nie jest w stanie was tutaj przywitać osobiście, chciałbym wam w jego i swoim imieniu życzyć przede wszystkim bezpiecznego Sylwestra, dobrej zabawy, w dobrym towarzystwie, albo inaczej, żebyście spędzili Sylwestra w sposób satysfakcjonujący. Ja niezliczone ilości Sylwestrów w swoim życiu spędzałem albo przed komputerem, albo w łóżku, albo w domu i to były zawsze dni, w których dobrze się bawiłem. Bywały też sylwestry, kiedy gdzieś wychodziłem albo wyjeżdżałem dalej lub bliżej, ale to nie zmienia faktu, że jakkolwiek byście tego Sylwestra nie spędzali, chciałbym, żeby on był bezpieczny i odpowiedzialny. A na nowy rok myślę, że życzenia zostawię jeszcze na nowy rok, bo mam też dla was specjalny film przygotowany z Marcią, który się pojawi dopiero w nowym roku, ale nie myślcie sobie, że jutro odpuszczę wam. Nie. Jutro w Sylwestra na moim kanale ukaże się specjalny film. Jest on już widoczny na moim kanale, wspierający mogą go wcześniej zobaczyć, więc to nie jest żadna tajemnica, że stworzyłem wspominanego już jakiś czas temu Iceberga. Nie chcę wam tutaj dużo spoilerować, ale jest to film, przy którym trochę posiedziałem, przy którym zrobiłem dużo researchu i z którym wiążą się też pewne zmiany na moim kanale. Nie wiem, czy wszystkich będą obchodzić, ale jest tam też pewna propozycja tycząca się kokła numer 300, więc zachęcam do tego, żeby jutro znaleźć około 40 minut na obejrzenie tego filmu, a nawet jeśli nie jutro, a dopiero za kilka dni, kiedy już wyjdziecie z ferworu zabawy sylwestrowej, to chciałbym, żebyście wrócili do tego materiału i go obejrzeli, bo uważam, że jest on, przynajmniej z mojej perspektywy, dość ciekawy. Z waszej perspektywy wczoraj, czyli 29, wrzuciłem grudniowy przegląd Zakoli Adacha. Jeśli ktoś go nie oglądał, to bardzo źle. Kurwa, nie wiem co robicie w ogóle, ale powinniście oglądać, to są ważne filmy. Często tam mówię o ważnych rzeczach, ale stwierdziłem, że większość z was pewnie go nie obejrzy, więc powtórzę to jeszcze teraz. Został mi podsunięty pomysł, żeby zrobić coś... Może nie będę wwijał tego w bawełnę. Ranking zakoli moich widzów. Więc was. Więc jeśli ktoś chce wziąć udział w takim filmie i wyraża zgodę na publikację wizerunku swoich zakoli, może wysyłać zakola na mojego maila. Tak się składa, że jedna już osoba wysłała, bo ten film w momencie, w którym to nagrywam, jest tylko dla wspierających, więc jeden wspierający wysłał te zakola. Max, wiem pod swoim czole, że jesteś młodym chłopcem. Nie chcę cię obrażać, ale to nie są kurwa zakola. Ja w wieku 3 lat byłem bardziej łysy od ciebie. Więc jeśli będą wysyłane na mojego maila tylko takie czoła, które nawet nie mają żadnych zakoli, to myślę, że ten pomysł spali na panewce. Jeszcze jedna kwestia organizacyjna. Jak mogliście zauważyć, pewnie nie wszyscy zauważyli, ale na pewno część osób tak. W ten weekend na moim Kiku nie było streama, ani w sobotę, ani w niedzielę. Pisałem to na Kiku, tam na czacie przypiąłem wiadomość. Polegało to na tym, że po świętach miałem natłok pracy i też przed Sylwestrem mam natłok pracy obecnie, bo na Sylwestra mnie nie ma, a chcę nagrać filmy na cały rok 2020, w sensie na końcówkę roku i na też kilka dni do przodu, żeby po powrocie z mojego wyjazdu nie musieć na bieżąco nic nagrywać, tylko mieć po prostu troszeczkę taki buforek. Ze względu na to nie chciałem poświęcać paru godzin w weekend na streamowanie, plus nie miałem za bardzo ochoty, bo od ostatniego live'a, kiedy obejrzałem sobie cały pierwszy sezon Attack on Titan, w sensie po live'ie, nie oglądałem w ogóle żadnego anime, także po prostu zajmuję się nagrywaniem i montowaniem. Nie jestem pewien, jak to będzie w przyszłym tygodniu, ale będę wam dawał znać albo w filmach, albo na karcie posty. Póki co, pytania. We Zangetsu Tensa, Koku, a co z Piccolo Bogiem Zniszczenia? Oczywiście jeśli chodzi o poziom mocy jest słabszy od innych wymienionych kandydatów, ale jako Kami piastował już boską funkcję. Ma odpowiedni charakter, jest długowieczny, nie wiadomo czy to wymóg, ale jest plusem w kontekście treningu pod tę funkcję. Ma wysoką kontrolę ki, w końcu jego trening to głównie medytacja, więc by się nadawał. Bardzo możliwe, że aniołowie mają dostęp do jakichś ultra pokojów ducha i czasu, gdzie w rok robią kilkaset lat treningu na wypadek nagłej potrzeby zamiany. No to ostatnie to już jest spory headcanon, bo nie ma żadnej przesłanki, że anioły miałyby dostęp do że w ogóle takie istniałyby pokoje, ultra komnaty ducha i czasu. Chociaż jeśli istnieją komnaty ducha i czasu, gdzie ten przelicznik jest
mniej korzystny, tak jak na przykład mieliśmy to w Sadze Moro, Goku i Meru trenowali w takiej komnacie, to dlaczego w sumie nie miałoby to działać w drugą stronę? Ale przechodząc do Piccolo, już abstrahując od jego poziomu mocy, czy on odstaje od reszty, czy nie odstaje, bo to co widzieliśmy w filmie może sugerować jedno, a potem słowa autorów mogą sugerować coś innego, w zależności od interpretacji, uważam, że jest to postać, która nadawałaby się na to stanowisko, głównie ze względu na dwie rzeczy. Na swój styl życia, jako ascety, można byłoby powiedzieć, chociaż Piccolo jest gościem, który od dłuższego czasu już stara się utrzymywać kontakt chociażby z rodziną Gohana. W filmie Super Hero widzieliśmy, że mimo tego, że pan ma 3 lata, to już dobrze zna Piccolo, więc to sugeruje, że Piccolo i pan spędzają razem dużo czasu. No a drugą rzeczą jest to, że tak jak wspomniałeś, Piccolo dużą ilość czasu poświęca na medytację, ale myślę, że można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że ma on jakiekolwiek pojęcie, albo że mógłby mieć. Może nie ma, ale mógłby mieć łatwiejszą drogę do zrozumienia boskiej. Już 100 razy mówiłem o tym układzie Dendy, Kami, Piccolo, co nam zasugerowała saga Moro i co mógłby nam zasugerować film Super Hero z tym bonusem od Shenlonga, ale generalnie myślę, że jeśli chodzi o postacie, które obecnie nie mają boskiej ki, a mogłyby ją mieć, to Piccolo ma chyba jeden z największych potencjałów. Więc w gruncie rzeczy, gdyby Piccolo na przykład został bogiem zniszczenia, czy uniemożliwiałoby mu to życie w taki sposób, w jaki żyje? No w zasadzie on cały czas siedzi na kamieniu, nie? Aż mi się przypomina ten nagłówek z jakiegoś tam Faktu czy Super Expressu przed laty, jak był Cristiano Ronaldo, nie wiem czy wam to znajdę, bo takie rzeczy żyją w mojej głowie, ale nie jestem potem w stanie tego znaleźć, bo to są bardzo niszowe artykuły. W sensie takie rzeczy, które mi się kiedyś obiły raz o oczy, nie widziałem ich później w internecie. Szczerze mówiąc sprawdzę to teraz. No kurwa, znalazłem. Ty, nie wierzę. Pobieram to, żebym tego nie zgubił. Tutaj jest ucięty chyba kawałek, ale tam na górze było napisane: ten golas zarabia miesięcznie 11 milionów złotych. Najpierw zdobył mistrzostwo Włoch, a potem usiadł w samych slipach na kamieniu. Myślę, że w przypadku Piccolo mogłoby być na odwrót. Na początku siedział na kamieniu, a potem dostał dobrze opłacalną pracę. A tak poważnie, nie wiem, czy Piccolo chciałby się zajmować czymś takim, ze względu na to, że musiałby trochę zmienić miejsce zamieszkania, ale biorąc pod uwagę to, że Beerus może sobie dowolnie podróżować, nic by chyba nie przeszkadzało, żeby Piccolo dalej większość czasu spędzał na ziemi. Albo raz na jakiś czas zapraszał na przykład Pan. To byłoby już szalone, gdyby 3-letnia, albo w tamtym momencie to już nie byłaby 3-latka, ale kilkuletnia Pan wizytowałaby planetę Boga Zniszczenia. Okej. Quesco. Witam uprzejmie panie Adamie. Dzień dobry. Jako już od 3 lat nie pojawił się żaden film z serii Ciekawostki ze świata przyrody, to wychodzę z propozycją nagrania filmu Ciekawostki o pingwinach. W końcu sam pan mówił, że jest to jedne z pana ulubionych zwierząt. Co pan sądzi na ten temat? Jedynymi osobami, które zwracają się do mnie per pan, są młodzi chłopcy na ulicy, czasami, tacy kulturalni, którzy na przykład mówią dzień dobry, proszę pana, albo coś w tym stylu. Poda pan piłkę? Ja mówię, nie ma problemu. Proszę bardzo, chłopaki. I wy, czasami w komentarzach, proszę, nie zwracajcie się do mnie per pan, na pana to trzeba sobie zasłużyć. Mógłbym opowiedzieć anegdotkę z dzieciństwa, kiedy miałem... To byłoby zbyt kontrowersyjne chyba na YouTube'a, ale generalnie... Jeden z naszych kolegów na podwórku miał takiego młodszego kolegę, który... Idziemy dalej. Generalnie nie chcę używać pewnych słów, ok? To może być niebezpieczne. Tak czy siak, odnośnie ciekawostek ze świata przyrody. Myślę, że dużo z was wie o tym, że na moim kanale są filmy z ciekawostkami ze świata przyrody. Niedźwiedzie polarne, niedźwiedzie brunatne to jest najnowsza odsłona, surykatki, gołębie, nosacze sundajskie to akurat był mem, który był dość słaby, ale generalnie chodzi o to, że to nie jest jakby zakazana wiedza. I od razu wam zaspoileruję, w icebergu, który jutro będzie na moim kanale, nie będzie ani słowa o ciekawostkach ze świata przyrody, bo skupiłem się raczej na tematach, które są mniej znane. Jakby przez długi czas film o niedźwiedziach polarnych był najpopularniejszym filmem u mnie na kanale, także gdybym wrzucił to do iceberga, to jest wiedza powszechna tak naprawdę. Jednym z moich cichych postanowień na rok 2026 jest to, żeby raz na jakiś czas wrzucać więcej filmów, powiedzmy z serca. Takich filmów, które mimo tego, że wiem, że absolutnie nikt ich nie chce, nikt ich nie potrzebuje i obejrzy je 7 osób, to ja i tak je wrzucę. Taką zasadą kierowałem się w
wcześniejszych, z 10 lat temu, tylko że wtedy YouTube nie stanowił mojego źródła dochodu. Więc myślę, że wtedy troszeczkę inaczej podchodziłem do nagrywania, teraz podchodzę trochę inaczej, ale obiecuję, że w 2026 roku na moim kanale pojawią się filmy o nietypowej tematyce. O, tak bym powiedział. Jacek Wicher, pytania do następnego koku. Aniołowie, nie licząc max paru postaci, to najsilniejsi wojownicy we wszechświecie. Dużo silniejsi nawet od Hakaishinów, którzy są już bardzo silni, a jednocześnie nie mają prawa podjąć walki z użyciem tej siły, bo od razu zostają wymazani. Jaki jest sens tworzyć tak silne postacie, a jednocześnie uniemożliwiać im jakąkolwiek walkę i jakiekolwiek wykorzystanie tej siły, poza ewentualnie trenowaniem kogoś? Wygląda to trochę tak, jakby pan Toriyama za bardzo popłynął, jeśli chodzi o siłę aniołów i potrzebował z tego wybrnąć, więc machnął taką zasadę na szybko. Oczywiście bogowie, czy ogólnie silne postacie, które nie ingerują w wydarzenia albo ingerują minimalnie, to częsty motyw, ale zasada tak bardzo ograniczająca bogów, i to tych będących najwyżej w hierarchii po Zeno, to jednak przesada. I tu przechodzimy płynnie do drugiego pytania. Czy ogólnie bierność bogów w DB nie jest przesadzona? Hakaishini ingerują w świat na swój sposób, ale aniołowie i Kaioshini w praktyce nie robią w zasadzie nic. Zamasu oczywiście przesadził grubo w drugą stronę, ale chyba jednak miał trochę racji, chociaż Kaioshini powinni przynajmniej w wyjątkowych przypadkach ingerować w świat i w działania śmiertelników. Zacznę od drugiej strony i trochę postawię się w roli adwokata Kaioshinów. Zwróć uwagę na to, że w momencie, w którym Zamasu działał, to zarówno Shin i Gołasu wzięli sprawy w swoje ręce. Gołasu tak naprawdę został zabity 5 razy. No, 3 razy w mandze przez tego samego Zamasu, a anime został zabity w momencie, w którym Whis cofnął czas, został zabity oryginalnie na offscreenie, no więc można to podciągnąć pod 5 razy. Druga sprawa jest taka, że te istoty żyją nie dziesiątki, nie setki, nie tysiące, tylko miliony lat. Bardzo często żyją miliony lat, więc dla nich, jak nic się nie wydarzy na przykład przez 1000 lat, to jest to norma. U nich prawdopodobnie rzeczy, wobec których oni muszą podejmować jakieś akcje, dzieją się raz na 10 tysięcy, może 100 tysięcy lat. Jeśli mielibyśmy spojrzeć chociażby na przykład tych Barbarian, już nieszczęsnych, o których też jakiś czas temu mówiłem, no to Gołasu i Zamasu polecieli w przyszłość od 1000 lat i zobaczyli, że oni praktycznie zachowywali się tak samo, ubierali się tak samo, zaczęli wykształcać powoli coś na kształt cywilizacji, jakichś klanów, ale w gruncie rzeczy dalej napierniczali się maczugami po głowach. Więc biorąc pod uwagę to, jak długie są życia Kaioshinów, to my, oglądając to z perspektywy bohatera, na przykład Goku, który ma 40-50 lat, to nie jest nic dziwnego, że Kaioshini w tym czasie nic nie robią. Mało tego, to nawet nie jest prawda do końca, że nic nie robią, bo jeden przykład to jest to, o czym wspomniałem. Saga Zamasu, Shin i Gołasu wzięli sprawy w swoje ręce, na swój sposób oczywiście. No ale w sadze Majin Buu, no to przecież gdyby nie Shin i jego interwencja, to my byśmy w ogóle nie wiedzieli o tym, że ktoś taki jak Majin Buu istniał i że jego kokon przebywa na ziemi. Więc ja bym tutaj nie zwracał uwagi na to, że oni robią mało, tylko zwrócił uwagę na to, że my po prostu nie widzimy szerszej skali, że dla nas te 40, 50 czy nawet 500 lat to jest nic w porównaniu do życia Kaioshina, który na przestrzeni swojego długiego życia prawdopodobnie wykonywał bardzo dużą pracę, tylko ona ma po prostu taką specyfikę. Odnośnie aniołów i postaci pokroju Zeno, które w pewnym sensie muszą, no Zeno nie musi, ale aniołowie muszą zachować neutralność. Bogowie zniszczenia też w pewnym sensie muszą zachować neutralność, bo oni wykonują swoją pracę, ale nie mogą obierać strony w sporach śmiertelników. Tutaj ciekawie byłoby spojrzeć na mangę. Zafleksuję jej i pokażę fizyczny egzemplarz. Tak, fleksuję posiadaniem ogólnodostępnej książeczki, która kosztuje 18,90 i można ją kupić w każdej księgarni. Także mam tutaj absolutny rarytas, ale zwróćcie uwagę na to, ja chcę tutaj wam zaspoilerować końcówkę tej mangi, więc jeśli ktoś nie czytał, chociaż to jest dość stare, to niech uważa. Końcówka tej mangi wygląda tak. To wszystko była gra Birusa i Szampy w tak zwaną reinkarnację. Więc wydaje mi się, że nawet nie tyle co sama gra, co sposób, w jaki ta gra się odbywała, może nam dać pewien pogląd na to, jak chociażby aniołowie mogliby w świecie Dragon Balla działać. Szampa i Birus nie sterowali tymi duszami, które zostały wpuszczone w ciało Yamszy i ciało Ciaotsu, tylko obserwowali ich. Ich rola polegała tylko na zapoczątkowaniu tej gry, no ale później wybory Yamszy, w sensie człowieka, który był w ciele Yamszy
i wybory człowieka, który był w ciele Chaozu, to były ich wybory suwerenne. No i ich wybory decydowały o tym, kto wygrał. Ale kluczem w tym wszystkim jest to, że Beerus i Champa jako osoby znacznie silniejsze, jako osoby, które były w tym rozrachunku mastermindami, jakby tak naprawdę bogami w tej grze, obserwowały i nie wtrącały się. I myślę, że podobnie jest w świecie Dragon Balla, w którym najwyższymi istotami, prócz Zeno, są anioły, aniołowie. No nie tylko aniołowie, bo też są anioły żeńskie, więc anioły też. Aniołki. Osoby wykonujące zawód anielski. O, może tak powinienem powiedzieć, bo dostanę jakiś kurwa mandat. Więc osoby wykonujące zawód anielski musiały zachować pewnego rodzaju neutralność ze względu na to, że taka jest ich rola w tym świecie, a ten wątek i tak myślę, że został ciekawie pokazany w Sadze Moro, gdzie mieliśmy Merusa, który się z tej zasady wyłamał, więc to nie jest do końca tak, że mamy jakąś przestrzeń, która jest kompletnie nietykalna, że aniołów nie ruszamy, bo oni są silni i muszą zostać neutralni i oni po prostu są takim wytrychem, że można go wsadzić w każde drzwi, jeśli ich nie można otworzyć w naturalny sposób, tylko już tknęliśmy trochę tego uniwersum aniołów, tego świata aniołów właśnie w Sadze Moro. Pomidorowa Arbata. Co do Raditza, nadzieja z nim jako kolejnej postaci w świecie Dragon Balla została zaprzepaszczona już w Zetce. Jego wskrzeszenie miałoby sens w czasie, gdy zginął lub krótko później. Po tak długim czasie zrobiła się ogromna luka mocy, której nie da rady nadrobić. Jedyna szansa, aby mogli go przywrócić, to byłaby wtedy, gdyby fabuła została zmodyfikowana, gdzie Piccolo Junior niszczy całe miasta przed pierwszym turniejem, a później, gdy staje się dobry, dostaje refleksji, by przywrócić życie swoim ofiarom, a wtedy wszyscy się orientują, że również Raditz wraca do życia, jest jeszcze silny, ale słabszy od reszty. Trzeba byłoby tutaj zrobić pewnego rodzaju retrospekcję, która nie kłóciłaby się z obecnymi wydarzeniami, no bo smocze kule przecież też były użyte, a potem przecież Piccolo zginął w Saiyan Sadze, więc on musiałby w ciągu tego roku, kiedy jeszcze jakby pomiędzy zabiciem Raditza a przylotem Nappy i Vegety użyć smoczych kul. A wiemy, że Nappa i Vegeta nie przylecieli po całym roku, a przecież smocze kule były potem używane, więc trochę tutaj narodziłaby się dziura fabularna. Mimo wszystko uważam, że i to jest dość szalone, że ja cały czas wspominam o tej historii, która miała być przeciekiem, a okazała się tylko i wyłącznie plotką. O pojawieniu się Raditza w filmie Super Hero. Pamiętacie ten kadr, w którym niby Raditz miał się pojawić w filmie Dragon Ball Super Hero? Moim zdaniem to miało ręce i nogi. To była, myślę, że już jedyna okazja, która też została zaprzepaszczona, no bo pociąg z Armią Czerwonej Wstęgi już odjechał, ten wątek jest zakończony. Ale gdyby było tak, że ten robocik, który zbierał DNA w momencie, w którym chociażby Raditz przyleciał na Ziemię i Goku z Piccolo z nim walczyli, mógłby nie tyle co zebrać DNA z martwego Raditza, który tam leżał, tylko po prostu zabrać ciało Raditza, które potem Dr. Giro przerobiłby na androida. Nie wiem jak wy, ale ja żałuję, że coś takiego się nie wydarzyło. Myślę, że to byłby dobry scenariusz na fanmangę, chociaż w tym momencie historia mogłaby... Chociaż kurde, no ja już zrobiłem historię, co by było, gdyby Raditz dołączył do naszych bohaterów, tylko nie zakładałem w tej historii, że Raditz byłby cyborgiem. Tutaj raczej zakładamy, że Raditz byłby bronią Armii Czerwonej Wstęgi, więc byłby on po przeciwnej stronie. Gorący, raz, dwa, trzy, szczurę... O kurde, to jest trudny nick. Cześć Adacho, pytanie do Goku. Widziałem raz pewnego mema, który przedstawiał Goku jak gryzie Freezę i dostaje wirusa serca. Gryzie Beerusa i dostaje boską Ki. A jak gryzie Whisa, to dostaje Ultra Instynkt. I moja teoria jest taka, Goku nie używał Kaiokena, tylko cały czas używał demonicznej mocy Chi-Chi, którą utrzymał przez pocałunek. Wydawało mi się, że ten komentarz pójdzie w takim kierunku, że Goku dostał Kaiokena, bo ugryzł północnego Kaio. Tylko oczywiście na off-screenie. Mało tego, ugryzł Bubblesa, więc stał się Saiyaninem. Nie, to bez sensu. Może jakiś pradawny pierwszy przodek Saiyan ugryzł Bubblesa, bo trenował na planecie Króla Kaio i potem został wskrzeszony i tak narodziła się rasa Saiyan. W takim razie co Goku otrzymałby po tym, jak ugryzł Buu? Małpi rozum? No nie, no linia czasowa się tutaj totalnie nie spina. To w takim razie pytanie do was. Jeśli Goku miał ugryźć Freezę i dostać wirusa, Beerusa i boską Ki, Whisa i dostać Ultra Instynkt, to co Goku dostał po ugryzieniu Majin Buu? Kid Buu. W walce z Kid Buu widzieliśmy, że też go gryzie. Alkiz, czy nie uważasz, że Heroes zrobiło lepszą robotę z Królestwem Demonów niż Daima? W Heroesach masz Demigrę i innego męczy bułę, który...
Meczy i Kaburę. Ale Męczy była to chyba lepsza ksywka, nie? Którzy nie dość, że są silni, to jeszcze wyglądają godnie i są bardziej demonowaci niż większość tych randomów z Daimy, gdzie w Daimie jedynym liczącym się potężnym demonem było Zgrozo, Goma z okiem Tenshinhana, bo Glorio nawet z pierwszym SSJ-em mini nie był w stanie walczyć. Tymczasem Heroes nie dość, że ma demoniczne designy, to jeszcze faktycznie wszyscy są tam źli i wyglądają jakby z piekła uciekli. W jakich czasach żyjemy, że przywołujemy tutaj serię Heroes jako pewien przykład dobrze wykonanej roboty. Ja pamiętam, że jeszcze w 19 roku, jak oglądaliśmy wszyscy tę serię promocyjną, ja się śmiałem, że Heroes to jest dosłownie ten przysłowiowy kapelusz, że jak się mówi, wyciągnąć coś jak królika z kapelusza na przykład, nie? To jest ten kapelusz, nie? Pokazuje się ludzi Colgate, no wiadomo, że z Królestwa Demonów, aż w końcu rozbudowali to Królestwo Demonów i okazało się, że ono wcale nie jest takie straszne, nie jest takie demoniczne i wcale nie ma tam tak silnych postaci. Z jednej strony można powiedzieć, że Heroes wykorzystywało taką lukę w historii, której się trudno było przyczepić, no bo nie znaliśmy Królestwa Demonów, więc wiadomo, że tam mogą być niestworzone postacie. No ale obecnie Dragon Ball Daima, myślę, że tę lukę nie dość, że dotknęło, to ją po prostu zmarnowało. Wiecie, niektórzy dalej wierzą w plotki. Ja nie mówię, że to jest prawda albo nie, po prostu mówię, że krążą takie plotki, niczym obecnie niepotwierdzone, że jednym z ogłoszeń na Genki Damatsuri na początku, w zasadzie na końcu stycznia 25 miałby być, uwaga, film z Dragon Ball Daima. Brada, stop. Biorąc pod uwagę to, że pierwszą część Dragon Ball Daima, no nie ma pierwszej części, bo jest po prostu Dragon Ball Daima. Biorąc pod uwagę to, że Dragon Ball Daima pisał Akira Toriyama, a drugiej, jeśli takowa istnieje, prawdopodobnie nie pisał. I biorąc pod uwagę to, że zapewne w jakimś stopniu za to odpowiadałby Akio Yoku, to czemu mielibyśmy nie zobaczyć tam jakiegoś Janemby? Ale wracając na ziemię, myślę, że postacie pokroju Demigry, czy nawet Mechi Kabury mogą w niektórych oczach mieć ciekawe designy, ale to nawet nie jest kwestia tego, że to są dobrze napisane czy zaprojektowane postacie. To jest po prostu kwestia tego, że na tle Gomy każdy wypada lepiej. Absolutnie każdy. Nie wiem, można byłoby się spierać, czy Doltaki wypada lepiej, chociaż uważam, że... To jest kwestia do zastanowienia się. Damian87G. Cześć. Często mówimy o plot armorze albo o szczęściu Goku, ale ile razy realnie ratowało go życzenie Bardoka? Smocza kula podczas walki z Tao Pai Paiem to moim zdaniem klasyk, ale czy pojawienie się ogona podczas walki z Jiranem lub przeżycie po wypiciu prawdziwej cudownej wody też można pod to podciągnąć? Czy Toriyama Toyotaro usprawiedliwili w ten sposób plot armor Goku, robiąc z niego efekt życzenia Bardoka? I pytanie bonusowe. Czy prawie śmierć po wypiciu cudownej wody to Zenkai Boost Saiyan, czy faktyczny efekt samej wody? Zacznijmy sobie od tego efektu, bo o życzeniu Bardoka chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć. Mam na jego temat pewną ciekawą teorię, na którą wpadłem, myśląc o tym odpowiedzi na to pytanie. Odnośnie tej przeboskiej wody, czy jak ona się tam konkretnie nazywała, ta Ultra Divine Water, w zależności od wersji językowej to były różne nazwy, ale generalnie ta woda, którą Goku wypił podczas sagi Piccolo Daimao, która miała być trucizną i która go wzmocniła. Jeśli spojrzymy do mangi, tam na początku Karin mówi, że nie jest do końca pewien, czy po wypiciu tej wody faktycznie wojownik staje się silniejszy. Nikt nigdy nie przeżył, żeby opowiedzieć o tym, czy to jest prawda, więc w momencie, w którym Yajirobe sugeruje, że może to być po prostu zwykła trucizna i że to jest oszustwo, jeśli nikt nigdy nie potwierdził tego, to dlaczego w ogóle w to wierzymy? Karin mówi, że nie wierzy w to, że to jest po prostu zwykła trucizna, bo historia tej wody jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, jeszcze z zatęchłych, starożytnych czasów. Tyle, że Karin nie przedstawia żadnego dowodu fizycznego na to. Znaczy, oprócz tego, że potem woda faktycznie wzmacnia Goku. Tylko pytanie, czy woda wzmocniła Goku ze względu na to, że była ona faktycznie przeświętą wodą, która działała tak, jak mówiła o niej historia? Czy może to była kwestia tego, że wszyscy dotychczasowi śmiałkowie, którzy pili wodę, umierali, bo byli zwykłymi ludźmi, a Goku przeżył, bo był, umówmy się, kimś więcej niż zwykły człowiek. Był Saiyaninem, który miał znacznie większą tężyznę fizyczną, mimo młodego wieku był w stanie wytrzymać więcej. Mało tego, jako Saiyanin był w stanie przeżyć Zenkai Boosta, więc Goku w gruncie rzeczy mógł przeżyć wypicie tej trucizny, ale sama woda go nie wzmocniła, tylko wzmocnił go stan przebywania blisko śmierci. Tylko jedna jest kwestia w tej scenie w mandze, która sprawia, że myślę, że raczej to nie był Zenkai Boost.
że raczej to było wydobycie potencjału. Może nawet dwie rzeczy, które sprawiają, że tak myślę. Pierwsza rzecz to jest ten moment, w którym Goku przestaje cierpieć. On cierpiał przez 6 godzin, jak tutaj mówi Yajirobe, i nagle w pewnym momencie widzimy, jak widmo Ozaru pojawia się za Goku, Karin nagle wyczuwa tę moc, która się pojawiła i Goku dosłownie wraz z stryknięciem palca budzi się i nic nie czuje. Czyli to nie było tak, że z niego ten, powiedzmy, kat schodził. A on cierpi i szybko od 100 przechodzimy do 0 i w tym samym momencie Karin wyczuwa tę ukrytą moc. I to jest właśnie ta druga rzecz. To, że zobaczyliśmy przebłysk Ozaru. Wiemy, że Goku miał w sobie ukrytą moc właśnie związaną z transformacją w Ozaru, więc myślę, że Toriyama w ten sposób zasugerował nam, że woda faktycznie zadziałała, że to była woda, która odkryła jego potencjał, a niekoniecznie była to trucizna, a Goku przeszedł Zenkai Boosta. Może on dodatkowo przeszedł Zenkai Boosta, może jest tak, że jednocześnie woda odblokowała jego potencjał, bo ta scena jest dość, tak jak mówię, sugestywna, że tak powiem, ale z drugiej strony może tam dodatkowo wszedł jakiś Zenkai Boost. Może delikatny, bo to nie były rany wojenne, tylko wyniszczenie od środka organizmu. Nie wiem, czy to mogłoby się zaliczać do Zenkai Boosta, do tej kategorii Zenkai Boosta. Ale biorąc pod uwagę to, że chwilę później Goku nawet był w stanie wyczuć Piccolo Daimao, czyli to nawet nie była kwestia samego poziomu mocy, to była kwestia tego, że Goku dostał trochę nową umiejętność. On był w stanie wyczuć obecność Piccolo Daimao, stwierdzić, w którym on jest kierunku. To jest dodatkowa sugestia, że to jednak było odblokowanie potencjału, nie tylko związanego z fizycznością, z surowym poziomem mocy, ale też pewnego potencjału, jeśli chodzi o kontrolę i panowanie nad ki. Wracając do tego życzenia Bardoka. Tak, scena z Tao Pai Paiem jest mocno też sugestywna. Myślę, że ze względu na ten symbol, który ochronił życie Goku. Przecież to nie jest jakaś tam blaszka, która była w ciele Goku, tylko dosłownie smocza kula uratowała Goku. Mimo tego, że to nie była dokładnie ta smocza kula, która spełniła życzenie Bardoka, bo to była ziemska smocza kula, życzenie Bardoka było wypowiedziane na planecie Sirial, no ale mieliśmy tutaj pewien symbolizm. Jeśli chodzi o walkę z Jiranem, można byłoby w ten sposób to podciągnąć, ale z drugiej strony podczas sagi Saiyan Gohankowi też bardzo szybko odrósł ogon, tak nagle, powiedzmy w sytuacji podbramkowej, więc ja bym to bardziej podciągnął pod to, że tak samo jak Gohanowi, tak samo Goku w sytuacji podbramkowej nagle wyrósł ogon. Nie sądzę, żeby to było związane z życzeniem Bardoka, ale zrobiłem pewien drobny research i jestem ciekaw, co sądzicie na temat tej małej teorii. Zwróćcie uwagę na to, jakie życzenia do tej pory spełniał Toronbo. Znamy 3 życzenia spełnione przez Toronbo, czyli życzenie Granoli, życzenie Gasa i życzenie Bardoka. Życzenie Granoli miało swój warunek. Granola mógł stać się najsilniejszym we wszechświecie, ale musiał poświęcić lata życia. To samo w przypadku Gasa. Mógł stać się najsilniejszym we wszechświecie, ale nieświadomy tego miał też poświęcone lata życia. Jego życie zostało skrócone. Więc w przypadku tych życzeń mieliśmy jakiś warunek. Dlaczego w takim razie mielibyśmy zakładać, że w przypadku trzeciego życzenia, które chronologicznie oczywiście było pierwszym, tym życzeniem Bardoka, które, umówmy się, też było życzeniem dość dużym, dość trudnym do spełnienia. Dlaczego w tym przypadku nie miałoby być żadnego warunku? Życzenie Bardoka, już doskonale wiecie, polegało na tym, żeby jego synowie, w cudzysłowie, rozkwitli. Ogólna interpretacja jest taka, że jego synowie, Goku i Raditz, mieli dożyć do dorosłości. Mieli rozkwitnąć, mieli rozwijać się w zdrowiu i mieli przeżyć. Więc wiadomo, Bardock musiał przeżyć walkę z Gasem, żeby wysłać Goku na planetę Ziemia. Raditz pewnie też dzięki tym złożeniom Wszechświata został przypisany do oddziału Vegety, który zrezygnował z powrotu na planetę Vegeta, więc przeżyli wybuch planety Vegeta. Wszystko się złożyło w taki sposób, że Goku i Raditz przeżyli wydarzenia, które zabiły resztę Saiyan. I teraz pytanie brzmi: jaki był warunek? No bo umówmy się, że takie życzenie, które nie dość, że jest życzeniem, które wpływa na dużą część wszechświata, no bo ono musiało w jakiś sposób manipulować rzeczywistością, żeby Goku mógł przeżyć wybuch planety Vegeta, który został w Freezie zasugerowany przez Birusa. Więc tutaj tak naprawdę do gry wchodzą jeszcze nawet bogowie zniszczenia i życzenie to miało trwać przez tyle lat, miało być ono aktualne przez tyle lat, no to trudno jest sobie wyobrazić, że to było po prostu za darmo. I wiecie, co wydaje mi się, że jest ceną za to, że Goku i Raditz przeżyli do dorosłości? To, że obaj zginęli w momencie, w którym to życzenie przestało obowiązywać. Raditz był od Goku starszy, więc w momencie, w którym Raditz
osiągnął swoją dorosłość, Goku jeszcze nie osiągnął swojej dorosłości. Więc nie mogłoby być takiej sytuacji, że Raditz w tym momencie przylatuje na Ziemię i zabija Goku, albo Goku umiera po prostu w tej walce. No bo wtedy życzenie Bardoka nie zostałoby spełnione. Goku umarłby zanim dorósł. Można powiedzieć tutaj o pełnoletności. No ale jeśli na przykład w Polsce mamy wiek pełnoletności 18 lat, w wielu krajach na świecie też, ale są kraje, gdzie na przykład jest to wiek 21 lat, no to w zależności od tego, w którym kraju jesteśmy, w jaki prawo nas obowiązuje, to życzenie miałoby obowiązywać? Wyobraźcie sobie na przykład sytuację, że Goku osiąga pełnoletność, dajmy na to 18 lat i w tym momencie zmienia się prawo i wiek pełnoletności jest przeniesiony na 21 lat, więc Goku znowu nie jest pełnoletni. To wtedy to życzenie by znowu zaczęło działać. Nie chodzi tutaj o prawo. Myślę, że chodzi tutaj o fizyczne dojrzewanie. Jeśli mielibyśmy wierzyć informacjom, które są ogólnodostępne w internecie, chociaż one się tyczą ludzi i prawdziwego świata, a nie Saiyan i świata wymyślonego, to w przypadku mężczyzn dorastanie, nawet najmniejsze jakieś jeszcze podrygi, jeśli chodzi o rozwój człowieka, mogą występować nawet do 24, niektóre źródła podają, że 5 roku życia. W większości przypadków tak nie jest, że wzrost ciała jest tam do 18-19 roku życia, czy tam do 21, w zależności od jednostki. Ale niektóre źródła podają, że małe zmiany w ciele człowieka pod kątem dojrzewania fizyczne mogą zachodzić jeszcze do mniej więcej wieku właśnie 24 lat. Ile Goku miał lat w momencie śmierci z rąk Piccolo w walce z Raditzem? 24. Więc przylot Raditza na Ziemię to był prawdopodobnie moment, w którym ciało Goku fizycznie przestało dojrzewać. I w tym momencie życzenie Bardoko przestało działać. I w tym momencie to Ronbo mógł zebrać zapłatę za spełnienie tego życzenia. Czyli jako to Ronbo spełnię to życzenie, sprawię, że twoi synowie dojrzeją, ale potem zabiorę ich życie. To jest warunek spełnienia tego życzenia. Myślę, że Bardock, jeśli to prawda, to jest oczywiście tylko i wyłącznie headcanon, mógł nieświadomie zabić swoich synów, bo chciał dobrze, żeby oni rozkwitli, ale nie wziął pod uwagę tego, że to Ronbo, spełniając tak olbrzymie życzenie, musi wziąć jakąś zapłatę. Krzysztof Propier, pytania na koku. Jak to jest? Z tymi nowymi formami, tutaj poproszę o jakieś przecinki, z nowymi formami Goku ledwo żył po walce z Freezą, a po odblokowaniu SSJ jakby nagle odzyskał całą staminę, czy nowa forma ją przywraca, czy jak to jest? Ja to interpretuję w taki sposób. Lubię obrazować to na przykładzie liczb. Wyobraź sobie, że twoja ki, którą dysponujesz, czyli twoja siła, to jest 1 litr wody. I w momencie, w którym jesteś zmęczony, to ta pojemność spada do na przykład 100 ml, czyli masz 10% siły, generalnie jesteś zmęczony. Ale w momencie, w którym na przykład Goku osiąga SSJ i jeśli mielibyśmy się trzymać tych przeliczników 50-krotne wzmocnienie, na potrzeby tego argumentu trzymajmy się, to ta pojemność, czyli ta twoja maksymalna ki z tego 1 litra przeradza się w 50 litrów. Tyle, że te 49 litrów, które obecnie dostałeś, są pełne, bo te ki po prostu dostajesz w związku z transformacją. Tak to kurwa działa, no podoba się albo się nie podoba. No. Ten pierwszy litr, który miałeś, może nadal być prawie pusty, ale nagle dostałeś 49 litrów dodatkowego ki w związku z nową transformacją. Więc na 50 litrów maksymalnie twojej energii masz 49 i 100 ml. Więc teoretycznie nie jesteś w pełni mocy, ale praktycznie można powiedzieć, że nie widać żadnej różnicy. Kubiszon. Koku, nie wiem, czy było coś poruszane na ten temat w mandze czy anime, ale jeśli obecny Bóg zniszczenia będzie miał już swojego następcę i zwolni mu miejsce Hakaishina, co się z nim potem stanie? Może normalnie zamieszkać wśród śmiertelników i prowadzić zwykłe życie? Gdyby Beerus zakończył swoją boską kadencję, to mógłby bardziej angażować się w walce. Myślę, że tutaj nie ma dobrego przykładu, bo do tej pory nie widzieliśmy Boga Zniszczenia, który przestaje być Bogiem Zniszczenia. Najbliżej mieliśmy Belmoda, ale nie wiemy, czy Toppo oficjalnie przejął to stanowisko, a nawet jeśli tak, co stało się z Belmodem. Mieliśmy na pewno przykład, co się dzieje z aniołem po tym, jak przestaje być aniołem. Tylko że przykład Merusa jest bardzo, bardzo niewymierny, bo jest on po prostu nietypowy. A nawet gdybyśmy mieli uznać go za przykład typowy, no to trudno jest tutaj to przełożyć na bogów zniszczenia, no bo aniołowie i bogowie zniszczenia nie dość, że to są inne istoty, pełnią inną funkcję, no trudno tutaj to porównywać, więc można tylko domniemywać. I moim zdaniem Beerus, gdyby stracił taką rolę, to stałby się na powrót śmiertelnikiem. Tylko pytanie brzmi, czy zachowałby swoją moc fizyczną? Myślę, że tak.
Przecież jeśli zakładamy, że Toppo na przykład, który jest silnym wojownikiem i ma już możliwość korzystania z energii Boga Zniszczenia, stałby się Bogiem Zniszczenia i potem przestałby nim być, bo na przykład przeszedłby na emeryturę, to dlaczego miałby stracić to, czego nauczył się jeszcze jako śmiertelnik? Nie wiem, jak wyglądało to w przypadku Birusa i Szampy, ale zakładam, że oni potrafili korzystać z energii zniszczenia, zanim stali się bogami zniszczenia, dlatego w ogóle byli brani pod uwagę. Więc myślę, że gdyby Beerus przestał być bogiem zniszczenia, pewnie stałby się zwykłym śmiertelnikiem, który miałby na powrót, powiedzmy, ruszony zegar życia. Przestałby mieć to życie wieczne związane z byciem bogiem zniszczenia, ale może z drugiej strony na przykład jest jakiś zakaz, że jak jesteś bogiem zniszczenia emerytowanym, to właśnie ze względu na to, że masz olbrzymią energię, nie możesz się nadal mieszać w sprawy śmiertelników, ale możesz sobie na przykład żyć jako emerytowany Bóg Zniszczenia gdzieś w spokoju. Nie wiem, jak to wygląda. To jest kwestia tak naprawdę do napisania od zera, więc tutaj moja sugestia jest równie warta co wasza. Mateusz Leśniewicz. Hej Adacho, pytanie do Koku. Czy planujesz kiedyś obejrzeć na weekendowych streamach anime, które dawno temu leciały na RTL 7 i TVN7? Mam tu na myśli na przykład Jaiba, Legendarny Samuraj, Slayers, Magiczni Wojownicy, Wojowniczki z Krainy Marzeń. Zastanawiam się, czy kiedyś oglądałeś któreś z powyższych anime. Pozdrawiam. Pozdrawiam, doceniam propozycję, natomiast nie. Chyba ze względu na to, że nie mam w stosunku do tych tytułów żadnego sentymentu, bo są one, jestem po prostu dla nich za młody. Nawet nie wiem w sumie z jakich lat one są, więc jestem z rocznika 97, więc może w sumie one leciały w tym czasie, tylko że ja ich nigdy nie oglądałem, więc nawet jeśli one leciały za lat mojego dzieciństwa, to ja ich w dzieciństwie nie oglądałem, więc nie czuję wobec nich żadnej nostalgii, nie interesują mnie one i po prostu jest znacznie więcej innych tytułów, którymi chciałbym się zająć na początku. Alaniasty, czy Herkules był skazany od początku na zwycięstwo w 25. Tenkaichi Budokai? Alaniasty tutaj wypisał cały układ drabinki, jak miałoby to wyglądać, no bo spójrzmy tylko na walki Herkulesa, bo tutaj zakładamy hipotetycznie, że turniej nie został przerwany, bo Babidi nie przejął kontroli nad Yamui z Popowiczem, więc byli oni zwykłymi uczestnikami. Shin i Kibito też normalnie brali udział. Tylko w sumie dlaczego Shin i Kibito mieliby brać normalnie udział, skoro Babidi nie przejął kontroli nad Yamui z Popowiczem, bo Babidiego nie było. Chyba że Babidi był i nie przejął po prostu kontroli nad nimi, ale w sumie to musiałby przyjąć kontrolę nad kimś innym, więc turniej i tak byłby zaburzony. Więc albo Yamui i Popowicz są normalni, albo Shin i Kibito są, no nie? To Shin i Kibito byli tam właśnie ze względu na Babidiego, no ale okej. Herkules walczyłby z 18, 18 przekupiona, potem Herkules miałby w ćwierćfinale wolny los, potem w półfinale trafiłby on na Mighty Maska, więc Herkules wygrałby walkowerem, bo tamci zostaliby zdyskwalifikowani, no i potem Gohan się podkłada Herkulesowi w finale, żeby Widel nie było przykro. Ale muszę Babidiemu podziękować za jedną rzecz, że on po prostu przyleciał, bo gdybyśmy mieli oglądać coś takiego, finał, w którym Gohan się podkłada Herkulesowi. Piotr Sienko, do Koku. Obejrzałem sobie na nowo Zetkę i naszło mnie pewne spostrzeżenie. Pan Toriyama chyba lubił liczbę 4. Wszyscy przeciwnicy i Goku mieli 4 formy razem z podstawą. Niedźwiedziujcie ze mną, ok? Bear with me. Niedźwiedziujcie ze mną do samego końca tego komentarza. 4 formy. Goku, bazowa, SSJ, SSJ2, SSJ3. Frieza, raz, 2, 3, 4. Cell, larwa, nieperfekcyjny, półperfekcyjny, perfekcyjny. No, szyjemy te teorie póki co grubymi nićmi. Nićmi tak grubymi, że można byłoby z nimi utkać nawet wełniane skarpety, ale czytamy dalej. Bu, gruby, zły, super kit. Co o tym sądzisz? Ja osobiście, jak i wielu innych, nie uważam, że wariacje w obrębie jednej formy to nowa transformacja, a raczej jej ewolucja. Przykłady SSJ i jego na przykład napakowane wersje, Frieza, 4. forma 100% i 100%, 50%, 100%, Cell przed wypluciem 18 po zniszczeniu, Super Buu, jego wariacje po wchłonięciu kogoś. Pozdrawiam. Okej, czyli wedle Ciebie, Piotrek, Buu i jego wariacje po wchłonięciu kogoś to nie jest osobna forma. To dlaczego wymieniłeś złego Buu i Super Buu? Skoro to jest dosłownie nadal zły Buu, tylko po wchłonięciu grubego Buu. Przecież Super Buu to jest szary Buu, który wchłonął różowego Buu. Więc w sumie czym to się różni po tym, jak Super Buu wchłonął Piccolo, Gohana, Gotenksa, albo na przykład potem ich wypluwał i był w tej formie napakowanej z południowym Kaioshinem. W Zetce był jeszcze Mecha Frieza, ale umówmy się, że to nie była transformacja, tylko pewnego rodzaju stan. Ale wracając do Goku, bazowa forma SSJ, SSJ2, SSJ3. I nie liczymy tutaj Ultra Super Saiyaninem. I w sumie pytam dlaczego. Skoro tak na dobrą sprawę, czym różni się Super Saiyanin 2, który oryginalnie był pierwotnie nazywany Super Saiyaninem Grade 5
Czym różni się Super Saiyanin Grade 5 od Super Saiyanina Grade 4, 3 czy nawet 2? Ale żeby pocieszyć tych wszystkich, którzy niedźwiedziowali z tą teorią do samego końca, jest akcent w Dragon Ballu związany z liczbą 4, z cyfrą 4 w zasadzie, a mianowicie fakt, że Piccolo ma 4 palce, bo Shi, czyli po japońsku 4, to też jest czytane jako śmierć, czyli po prostu liczba 4 w Japonii jest swego rodzaju, nie powiedziałbym, że tematem tabu, ale jest jakby źle się kojarzy. Też ze względu na Yakuzę, ale nawet liczba palców Piccolo była w niektórych wydaniach cenzurowana. Właśnie ze względu na to, że mogło się to kojarzyć też z okaleczaniem, więc brak palca mógł się kojarzyć z czymś brutalnym, ale w Japonii kojarzyło się to po prostu z czymś złym, więc taka ciekawostka. Tomasz, do Koku, czy zamierzasz w przyszłości obejrzeć Naruto? Tak, jak będę się zabierał za Naruto, to będziecie o tym wiedzieć, dam wam znać. Ernie, zawsze miałem z tyłu głowy jedną rzecz. Myślisz, że Piccolo stał się dobry dlatego, że po zabiciu Goku, co było jego głównym celem, nie miał już żadnych innych pragnień? Bo niby, dlaczego w Sadze Saiyan oddał życie za Gohana? To nie było w jego stylu. Nie zadzieraj z fanami Dragon Balla. Oni nawet nie czytali Dragon Balla. Wzmachol, do Koku. Nie wiem, czy to już było poruszane, ale czy SSJ3 Vegety i SSJ4 Goku z Dragon Ball Daima to nie są czasem tak duże dziury fabularne w kwestii wyczuwania ki? Obaj niby trenowali, takie efekty osiągnęli, a żaden nie wyczuł efektów treningu drugiego, gdy kumulowali swoją moc podczas treningów. Mamy dodatkowy argument za tym, że osiąganie mocy na offscreenie podczas jakiegoś tam treningu jest czymś bardzo, bardzo leniwym i też potencjalnie dziurawym, bo tutaj jedyną opcją, albo jedną z niewielu opcji takich wiarygodnych, którą musielibyśmy tutaj wziąć pod uwagę, żeby wytłumaczyć tę potencjalną dziurę, jest to, że albo Goku, albo Vegeta trenowali w komnacie ducha i czasu. No ale nic o tym nie było mowy, możemy się tylko domyślać. Bulma powiedziała tylko, że Vegeta trenował ciężko, no więc albo zakładamy, że ktoś z nich był na innej planecie, albo byli w innym wymiarze, albo, nie wiem, jeden spał, jak drugi trenował. Może było tak, że Goku trenował w dzień, a Vegeta trenował w noc. Mimo wszystko, nadal to jest coś, czego totalnie nie kupuję, bo to nie powinno być tak, że my sobie dopowiadamy, tylko że to jest tak spójne, że to się rozumie samo przez się. Albo druga opcja, jeśli nie jest to spójne, to jest to wytłumaczone w anime tak, żeby było spójne. Nie mamy tutaj ani pierwszej, ani drugiej opcji. Kapitan Pazur, Koku, skoro objęcie stanowiska Boga Zniszczenia nie daje boosta do siły, nie śmierdzi ci trochę poziom innych bogów zniszczenia? Jakiś Krasnal, typiara z łukiem, wujek Tu z Adamsów i każda z tych postaci silniejsza od Goku Blacka. No dobra, to dlaczego na przykład ma mi śmierdzieć Sidra, Helles, czy nie wiem, Rumshi, który jest słoniem, a nie śmierdzi mi Toppo, nie śmierdzi mi Beerus, nie śmierdzi mi Granola, nie śmierdzi mi Goku, nie śmierdzi mi Vegeta, nie śmierdzi mi Piccolo. Każda z tych postaci, którą wymieniłem, jest lub kiedyś była zwykłym śmiertelnikiem. Bo jeśli mielibyśmy oceniać wszystkich przez pryzmat Saiyan, to Beerus i Champa nie mogliby zostać bogami zniszczenia, no bo przecież nie są Saiyanami. Byli zwykłymi śmiertelnikami, byli zwykłymi kotkami. I myślę, że płynnie przejdę teraz do pytania z Suplika, pytanie do Koku. Co by było, gdyby na przykład podczas Dragon Balla Z Krillin został uczniem Whisa? Brzmi dość absurdalnie, ale załóżmy, że Krillin jakoś dowiedział się o Whisie i Beerusie. Odnalazł ich i zaoferował jedzenie w zamian za trening. Czy na przykład taki Krillin, trenowany przez Whisa, mógłby być potężniejszy niż Goku SSJ3 z Busagi lub Vegito? Czy mógłby osiągnąć Ultra Instinct Omen? To spoko pomysł na odcinek, co by było gdyby. Pozdro. Wiem, że to brzmi szalenie, ale zastanówcie się nad tym dlaczego. W sumie miałoby to brzmieć szalenie. Okej, Krillin ma ograniczoną ilość życia. To jest na pewno duża przeszkoda. Ale gdyby Krillin poznał boską ki, to dlaczego nie mógłby z niej korzystać? Mógłby się, nie wiem, czy mógłby się transformować, ale Ultra Instinct to nie jest technika zarezerwowana dla aniołów. Doskonale to widzimy. Ultra Ego to nie jest technika zarezerwowana dla bogów. I dobrze to też widzimy. Więc Krillin, gdyby zyskał pojęcie o boskiej ki, myślę, że mógłby być silniejszy niż nasi bohaterowie, którzy nie mają boskiej ki. No bo jeśli spojrzeć na to w taki sposób, że każdy z bogów zniszczenia był zwykłym śmiertelnikiem, a bogów zniszczenia mamy obecnie 12 i każdy z nich, Beerus i Champa, są bliźniakami, więc mamy powiedzmy 11 ras. No, dodając jeszcze Toppo, to możemy powiedzieć, że jest 12 ras. 12 różnych ras
z 12 różnych wszechświatów. I każda z tych postaci na początku była zwykłym śmiertelnikiem. Niektórzy mieli być może większy potencjał do tego, żeby być, wiecie, jak Saiyanie, rasą wojowników, ale pewnie były też postacie, które totalnie się do tego nie nadawały, albo inaczej, może się nie nadawały, bo pewnie by nie zostały finalnie Bogiem Zniszczenia, ale nie miały tak olbrzymiego potencjału i dopiero poprzez pracę musiały go w sobie wykształcić. Więc dlaczego Krillin miałby być wykreślany? No jeśli mielibyśmy założyć, że Krillin mógłby żyć dostatecznie długo, żeby się tego nauczyć, ja nie widzę w tym żadnego problemu, bo wracamy w końcu do punktu wyjścia, że każdy Bóg Zniszczenia na początku był śmiertelnikiem. A nie wszyscy śmiertelnicy są jak Saiyanie, że mają duży potencjał, albo jak Frieza, mają bardzo duży potencjał, są stworzeni do walki i są nazywani rasą wojowników. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz zachęcam Was do tego, żebyście jutro wpadli na kanał, albo w ogóle obejrzeli film, który wrzucę jutro, tego Iceberga. No i zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało. Czekam na Wasze komentarze, wysyłajcie mi swoje zakola na... Nie wiem jak to brzmi, ale wysyłajcie mi swoje zakola na maila. No i życzę Wam spokojnego i udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku. Pa, pa! Dziana!